Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy bułeczki drożdżowe. I od czego zaczynamy? To żeście słyszeli, bo już nagrzewam sobie piekarnik bez termoobiegu, grzałka, tylko góra-dół na 35 stopni, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale najprawdopodobniej nie, że z drożdży sypkich też można zrobić sobie roszczyn i wtedy, kiedy ktoś jest niepewny, czy nam ciasto mu wyjdzie, czy będzie rosło, warto taki roszczyn zrobić. I teraz, ale pierw powiem, co mi będzie potrzebne do ciasta. Tutaj mam, to są 4 szklanki mąki pszennej typ 405, jest to tortowa ekstra. To 4 szklanki, szklanka o pojemności 250 ml, jest to 600 g mąki. Mam już ją przesianą i fajnie by było, żeby ona była w temperaturze pokojowej. Do tego mam 9 łyżek takich stołowych cukru. Może być to inaczej pół szklanki, może być troszkę więcej niż pół szklanki, jak ktoś lubi bardzo słodkie. Do tego 2 jajka, też temperatura pokojowa, średnie jajka i 250 ml mleka. Mleko jest ciepłe, nie gorące, takie, że możecie wsadzić palec i fajnie czuć takie ciepełko. Do tego 9 gramów drożdży, ja mam drożdże sypkie tutaj, o. I teraz co będziemy robić? Wsypuję te 9 gramów drożdży sypkich do kubeczka. Do tego z tej mąki biorę taką czubatą łyżkę mąki, jedną i pół, i dolewam troszeczkę, szczyptę cukru, o, i dolewam naszego ciepłego mleka z tych 250 ml. Rozmieszam to porządnie, wymieszam i wstawię do piekarnika, tak jak mówiłam. Piekarnik mam nagrzany na 35 stopni. Ja już mam wypróbowane, nie dawajcie z termoobiegiem, ponieważ będzie tutaj na górze Wam obsychać, a nie będzie się po prostu, nie będzie chciało rosnąć, więc lepiej jest to grzałka góra-dół do ciast drożdżowych. Także ja to porządnie wymieszam i wstawiam. Za ten czas, jak wstawię, to powiem jeszcze kilka rad odnośnie ciasta drożdżowego. Stawiam na około 10-15 minut, po prostu sprawdzać trzeba. Gdy roszczyn mi rośnie, powiem kilka rad odnośnie ciasta drożdżowego. Najlepiej właśnie, żeby te wszystkie składniki miały temperaturę taką pokojową, około 25 stopni by było najlepiej. I teraz tak, jeżeli nieraz piszecie, że ciasto drożdżowe Wam nie chce wyrosnąć. Jeżeli nie chce Wam wyrosnąć ciasto drożdżowe, to takie są najbardziej popełniane błędy, to jest przede wszystkim temperatura. Najlepiej, żeby ciasto rosło w temperaturze 35 stopni, 30-35. Wtedy bardzo fajnie wyrasta. Ciasto drożdżowe lubi ciepło, ale też nie może być powyżej tych 40 stopni, dlatego że wtedy drożdże Wam obu umrą i też ciasto, no, one może urosnąć i nagle opaść i koniec, ono już się nie ruszy. Nawet jeżeli cokolwiek dodamy, ona się już nie ruszy. Za duża ilość cukru też potrafi zabić drożdże. Ale no nie wiem, ktoś by musiał tutaj dać naprawdę dużo cukru, żeby drożdże nie ruszyły po prostu. Gdy jest dość duża ilość cukru, drożdże też nie chcą ruszyć. W zimie każdy zostawia ciasto w temperaturze pokojowej. Moim zdaniem jest to niewystarczająco. Zazwyczaj w domu wtedy mamy około 20-22 stopni. Ciasto drożdżowe nie chce za bardzo ruszyć w takiej temperaturze. Lepiej jest je wtedy wstawić albo na matę grzewczą, taką elektryczną, żeby tak mniej więcej tam około 30 stopni. Ewentualnie tak jak ja, wstawić do piekarnika. U mnie jest blaszka, na blaszce leży ręcznik i tak jak mówiłam, na tym stawiam kubek i tam jest 30-35 stopni. Tak, 35 stopni u mnie akurat, bo mam już to wypróbowane. Ciasto, jeżeli zarobię, to też wsadzę je do piekarnika z grzałką góra-dół na 35 stopni i to wtedy około tak do godziny ciasto powinno podwoić swoją objętość, ale trzeba po prostu sprawdzać.
Ciasto bardzo dobrze wyrasta latem, bo wtedy mamy 30 stopni w domu i one wtedy bardzo fajnie rośnie. I coś jeszcze, i sprawdzać, słuchajcie, bo też bardzo dużo z Was kupuje drożdże z sypkiem, wsadza je sobie do szuflady i one tam leżą, później robicie ciasto i nawet nie sprawdzicie, że drożdże są już po prostu po gwarancji i tak też często się dzieje. Także ja czekam, aż nas rozczyn z drożdży suchych weźmie i się nam urośnie i zaraz do Was wracam. I już Wam pokazuję, patrzcie, po 10 minutach jak ruszyły drożdże. O. I wlewam nasz rozczyn, także z suchych drożdży też można zrobić. Ale ładnie pachnie, nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam zapach drożdży i w ogóle zapach drożdżowego ciasta jak się piecze. O. Tak. Dam tutaj resztkę tego mleka. O. Naszego cukru. Tak. Szczyptę soli. I nasze 2 jajka. I jeszcze zapomniałam, patrzcie, masło mam w mikrofali, widzicie? Teraz tak mówię, że czegoś mi brakuje masła jeszcze. Zaraz masło wyciągnę. 60 gramów masła roztopionego. I tutaj mam masło, wyciągłam. Zamieszamy. Mam tu też troszkę mąki do podsypania. No i będziemy się starać z tego wyrobić ciasto. Będziemy wyrabiać około 10-15 minut. Ciasto wyrobiłam. O. Ma taką konsystencję. Mięciutkie, fajne. Nawet się nie klei do rąk. I teraz troszeczkę obsypiemy mąką. O, tak. Przykryję woreczkiem foliowym i wstawię do nagrzanego piekarnika, grzałka góra-dół 35 stopni. Po 30 minutach sprawdzę, tylko nie będę otwierać piekarnika, tylko sprawdzę poprzez szybkę, bo tak jak mówię, ciasto drożdżowe nie lubi przeciągów, nie lubi zimna, aby podwoiło swoją objętość. I wracam do Was z powrotem. Ciasto ładnie podwoiło swoją objętość. Słuchajcie, było naprawdę długo. Prawie 2 godziny było. No nie chciało coś rosnąć. Także bądźcie cierpliwi. Nieraz wystarczy godzina, a nieraz 2. U mnie było 2 godziny. Teraz Wam pokażę, jak wygląda. O, widać jak ładnie urosło? Piękne dostało. O, a ładnie pachnie. I teraz je przerobimy i słuchajcie, przerobimy tak, spuścimy z niego powietrze i będziemy je dzielić, podzielimy ciasto na 8 części. Będzie 8 takich bułeczek. Jeżeli ktoś chce mniejsze, może być na 10. Ja zrobię 8. Także wyciągam, tak. Przerobię i będę dzielić ciasto na 8 różnych części.
już podzieliłam na równe części. Zrobimy takie troszkę kuleczki, o, żeby były, i odstawiamy. Ciasto wyszło bardzo fajne, nie klei się do rąk. No i tutaj na bok sobie odłożyłam i będziemy zwijać nasze bułeczki. Ja sobie wymyśliłam taki sposób, ale to jak będziemy zwijać, to też każdy robi jak tam uważa. Piekarnika jeszcze nie grzeje, dalej jest nastawiony na 35 stopni grzałka góra-dół, bo żeby podrosły nasze bułeczki. Mam nutellę czy jakikolwiek inny krem, który lubicie. Ja mam nutellę orzechową. Daję ją tu, tak. Pycha. I słuchajcie, tu mam zwykłe wafelki o smaku orzechowym, pokrojone w kosteczkę. Po prostu będzie coś takiego innego w środku. Zwykły wafelek pokrojony w kosteczkę. O smaku ja mam orzechowym. Tak. I teraz tutaj nacinamy do samego naszego kremu. Tak, po 1 centymetrze, nie więcej. O. I stąd zwijamy. Zwijamy do samego końca. I teraz te rogi wkładamy tu. O. Tu i tu troszkę jest. O, żeby nam. I coś takiego robimy. I kładziemy na blaszkę. Z każdym zrobimy tak samo. Pokażę jeszcze to, jak będę zwijać. No, następny placek rozwałkowany, nutella albo cokolwiek inny, krem orzechowy jakiś, czy czekoladowy, jaki tam lubicie. Może być też oczywiście dżem, ale dzisiaj u mnie będzie na orzechowo. Troszkę wafelka. O, tak. Kroimy w paseczki. Tak. Widać, specjalnie Was przybliżyłam. I zawijamy. O. Widać. To wkładamy do środka, tutaj sklejamy. O. Dociskamy. Tu sklejmy troszkę. O, i coś takiego. I na blaszkę. I robimy tak z każdą naszą bułeczką. Bułeczki zrobiłam. I słuchajcie, teraz je wstawię właśnie do nagrzanego piekarnika, ale jeszcze piec je nie będę, bo one muszą nam podrosnąć. Piekarnik jest na 35 stopni, grzałka góra-dół bez termoobiegu. No nie wiem, 15-20 minut, żeby nam podrosły. No nasze bułeczki już podrosły, ja je wyciągłam. I teraz słuchajcie, posmaruję je, tu mam żółtko, jedno żółtko i 1 łyżka, taka dość spora stołowa wody ciepłej. Jak już posmarowaliśmy, to ja posypię orzeszkami. Takimi malutkimi orzeszkami. Mogą być laskowe, mogą być włoskie. Jakie tam? Ja mam akurat laskowe.
O, posypię orzeszkami i będę wsadzać teraz do piekarnika nagrzanego na 180 stopni z termoobiegiem na około 20-25 minut. No i słuchajcie, minęło 20 minut, ale gorącowa. I nasze bułeczki są gotowe. Ale pięknie wyglądają. Teraz was trochę przybliżę. A jak pachną? Czekoladką taką. Jakie gorące. Musimy dać troszkę im ostygnąć i wtedy wam pokażę. I wracam do was z powrotem, jak bułeczki już troszkę przystygły i już wam pokazuję, jak wyglądają w środku. Oderwiemy. Pod spodem wyglądają tak. Są upieczone. I teraz zobaczymy w środku. Patrzcie. Orzeszki odlatują. Ale pachną. I tu jest czekoladka z wafelkiem. Powiem wam, do tego kakao. Coś pysznego. Naprawdę. Także jak się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych filmikach. Do zobaczenia. Pa, pa.